on another delivery job. But that energy spike definitely came from this place, and I'm already geared up here. All right, all right. Approaching drop point. You secured? All right, hooked up and... Damn it. The power glove's acting up. Again? What'd you use to mend it? Super glue? Super glue? Why not just solder it? Ech, trudno być kosmicznym śmieciarzem. A jeszcze trudniej spłukanym kosmicznym śmieciarzem, jak w przypadku naszych bohaterek, Rani i Bex. Chcąc odwrócić swój los, a przynajmniej nie umrzeć z głodu, trafiają na obcą planetę w poszukiwaniu czegoś, co można by sprzedać. Nie wszystko idzie jednak tak, jak zakładały. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bassgram i dzisiaj rzucimy sobie okiem na grę The Gang. Zapraszam. I sprawdzamy, czy zagrać warto. Sprawdzamy, czy zagrać warto. The Gang. Podążając za nieznanym sygnałem, który może prowadzić do odkrycia czegoś bardzo wartościowego dla naszych bohaterek, Rani, wyposażona w kosmiczny odkurzacz zastępujący jej utraconą rękę, wyrusza na eksplorację nieznanego globu. To właśnie w nią wcielamy się podczas grania w The Gang. Rani jest rezolutna i bardzo ciekawa świata. Cieszy ją każda okazja do tego, by móc pozwiedzać nowe zakamarki i odkryć kolejne obszary planety. Po drodze natykamy się na jakiegoś kosmicznego gila, który miejscami pokrywa powierzchnię i wciągamy go naszym odkurzaczem. W poszukiwaniu źródeł gluta zagłębiamy się coraz bardziej w tajemnice planety i historii, a każdy oczyszczony przez nas teren na nowo ożywa roślinnością i kolorami. Where are you going, beautiful? There's more life here than we thought, Bex. I've encountered animals. What? Really? Did they have teeth and claws? Some of them did, yeah. Przy okazji zbieramy jeszcze różne resursy, dzięki którym możemy zmodyfikować naszą rękawicę, żeby mogła łapać różne przedmioty czy wystrzeliwywać ogłuszający promień w przeciwników. Cool. I'm loving this new look for Pumpkin. Badass. Get a room, you two. Trudno mi zakwalifikować tego Xboxowego ekskluzywa jako typowego platformera, choć wiele z tego, co możecie tutaj zobaczyć, wskazywałoby właśnie na ten gatunek. I owszem, jest tu sporo takich elementów, ale pojawia się też kilka, które zbijają lekko z tropu. Przede wszystkim swoista niespieszność eksploracji, która bliższa jest grom przygodowym, aniżeli energicznym platformówkom. Również prawie nieustanny dialog między Rani a Bex, służący budowaniu naszego nastawienia do obydwu bohaterek, a także odkrywaniu ich wzajemnej relacji, przywodzi na myśl chociażby takie produkcje jak Firewatch czy Suicide of Rachel Foster. Myślę, że The Gang nazwałbym przygodowym platformerem. Why don't you tell me about it back here? I'm all done, and I'm ready for some chow. In a few minutes, okay? Don't you ever get tired? Od strony technicznej też przypomina to bardziej przygodówki aniżeli platformery. Przygnębiająca atmosfera planety, opanowanej przez dziwną maź, oddana jest poprzez zastosowanie burej palety barw. I nawet oczyszczenie obszaru z gluta, a co za tym idzie przywrócenie życia, nie wybucha nagłym fajerwerkiem tęczowych kolorów. Wszystko jest jakby przydymione. Całość stylistycznie kojarzy mi się bardziej z plastelinowymi produkcjami typu Wallace i Gromit, ale z płynniejszą animacją, czy francuską komputerową animacją Kaena z 2003 roku, niż na przykład z takim oczojebnym Ratchetem i Clankiem. Dodatkowo, podczas przemierzania kolejnych etapów podróży z głośników płynie spokojna, nastrojowa muzyka.
jakże różna od żwawych dźwięków zwykle towarzyszących podobnym produkcjom. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Lush and colorful and amazing. I could just roll around and rub my face in it all. I wouldn't advise that. Hard to track energy signals when you're having an allergy attack. Czy w związku z tym The Gang wywiązuje się z zadania na polu fabularnym? Niestety nie. Ukończenie gry zajmie wam około 6 do 8 godzin i mimo, że w tym czasie zamyka się cała historia, to mamy wrażenie, że to, co miało nas poruszyć i wciągnąć, tak naprawdę zostało potraktowane marginalnie i zdawkowo. Takie same, a czasem nawet głębsze relacje możemy zobaczyć w innych, trochę lepszych produkcjach i trochę bardziej ruchliwych. Bo skoro historia nie dostarcza wystarczających emocji, to zaczynamy dostrzegać, że jako platformówka ta gra też nie do końca daje radę. Przez swoją powolność właśnie. Nie zrozumcie mnie źle, widać, że coś tam jest, jakiś zalążek czegoś głębszego i bardziej wartościowego. Problem niestety tkwi w tym, że nie jest to wystarczająco wyeksponowane. Okej, jaki jest więc werdykt? No cóż, jest to taki mocny średniak. Ogólnie rzecz biorąc, gra się przyjemnie, choć powolnie. Nie ma tu nic, co mogłoby jakoś specjalnie zachwycić, ale na pewno nie jest to też produkcja odpychająca czy niedorobiona technicznie. Jednak na tle poprzednich produkcji studia Image & Form Games wypada słabiej. Cieszę się, że mogłem w The Gang zagrać, ale chętniej wrócę do świata SteamWorld i z niecierpliwością czekam na już zapowiedzianą, bezpośrednią kontynuację SteamWorld Dig 2. Whoa! Did you see that? Amazing! What did I even do? The gunk must be suppressing the plant life somehow. All right, make way. Coming down. Out you go, Kurt. Don't wander off this time. Maybe you should take a look at his code. Yesterday he ran all of my tools through the washing machine. Yeah. O, i na tym zakończę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dajcie znać w komentarzach, kciukami w górę lub w dół, albo subskrypcją. A ja się już z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć, cześć. Avoid the boring stuff, you mean. No, I just thought... I know, Ronnie, but I have to take care of the ship first. Look, I'm running a constant scan for the energy signal.